Półmaski jednorazowe znają już dzisiaj chyba wszyscy i wszyscy doskonale wiedzą, jak je używać. W dzisiejszym odcinku Akademii Horusa pokażemy, jak najlepiej wybrać ochronę wielorazowego użytku. Zapraszam. Już od blisko roku zmagamy się z pandemią koronawirusa, przez co zostaliśmy zmuszeni do troszkę innego stylu życia. Podróżujemy, rozmawiamy i spotykamy się w innych sytuacjach, kiedy musimy stosować ochronę dróg oddechowych, chodzimy w maskach, ale w różnych branżach, na różnych stanowiskach pracy ten problem istnieje tak naprawdę od zawsze. Zgadza się. Zagrożenia związane z ochroną układu oddechowego występują na wielu stanowiskach, takich jak spawacze, szlifierzy czy lakiernicy. Wszędzie tam, gdzie są na tyle duże przekroczenia, środki ochrony układu oddechowego muszą być stosowane. Rozumiem, że w takich sytuacjach ta naturalna odporność człowieka jest niewystarczająca. Organizm ludzki posiada takie podstawowe mechanizmy ochrony, jak włoski w nosie, rzęski czy śluz. Generalnie ciało ludzkie jest przystosowane do większości sytuacji, jednak w przemyśle są wymagane dodatkowe akcesoria. Zanim przejdziemy jednak do omówienia tych akcesoriów, powiedz, jakie są konsekwencje zaniedbania ochrony dróg oddechowych? Mogą być takie krótkoterminowe objawy, jak na przykład zatkany nos czy kaszel. To już powinno nam dać sygnał, że coś jest nie tak, że powinniśmy się chronić. Znacznie gorsze są oczywiście długotrwałe, długoterminowe skutki, takie jak na przykład pylica, czyli najczęściej występująca choroba zawodowa w Polsce, nowotwory czy nawet przedwczesna śmierć. Przejdźmy zatem do meritum dzisiejszego odcinka, a więc do sprzętu, który pomaga nam chronić nasze drogi oddechowe. Dzisiaj opowiemy sobie o ochronie wielokrotnego użytku. Tak, półmaski jednorazowe najczęściej stosujemy wszędzie tam, gdzie chcemy się ochronić przed pyłem, czy w ostatnim czasie przed wirusami. Natomiast półmaski wielokrotnego użytku są stosowane nie tylko, żeby ochronić się przed pyłem, ale również przed szkodliwymi gazami, oparami i przed dużymi stężeniami pyłów. Pokażmy na początku takie dwa modele podstawowe. To jest seria 6000. Ona jest jedna z pierwszych półmasek, najbardziej popularna równocześnie. Półmaska jest tak skonstruowana, że jest bardzo dobrze wyważona. Jeżeli zamontujemy te filtry czy pochłaniacze, dalej nie będzie nam ciążyć głowy w dół. To jest istotne, bo jest dużo producentów, którzy mają jeden pochłaniacz z przodu. Raz, że ten pochłaniacz nam ogranicza pole widzenia, a dwa, że ciągnie w dół mocno. Dokładnie. I po paru godzinach noszenia boli nas kark. Co ona ma jeszcze takiego istotnego? Zawór wydechowy ułatwia nam wydychanie, odprowadzanie ciepłego powietrza z maski, żeby nam się tutaj wewnątrz nie kumulowało. Dodatkowe pierścienie uszczelniające. Tutaj mamy złącze bagnetowe, które za chwilę omówimy. Mocowanie filtrów i pochłaniaczy do półmaski. Taśmy na głowie, które nam pozwalają dopasować półmaskę do twarzy. Różnice między nimi to jest model silikonowy, wykonany z lepszego, przyjemniejszego materiału, chłodny, jak weźmiemy w rękę, zwłaszcza lubiany wszędzie tam, gdzie pracownicy pracują w gorących warunkach. Ten silikon jest przyjemny, zakładamy, bardziej komfortowy jest, mówiąc wprost. Dodatkowa różnica to jest zawór wydechowy, który nam kieruje wydychane powietrze w dół. Tam kierował nam na wprost, tutaj w dół, więc ogranicza nam ryzyko kierowania. Nie chuchamy sobie na obrabiany materiał. Kolejną maską jest półmaska serii QL. Jest bardzo podobna do silikowego modelu, natomiast ma taki mechanizm, który sprawia nam, że półmaska zjeżdża nam na chwilę w dół. Nie trzeba odpinać taśm na głowie, tylko tym mechanizmem klikamy, odchylamy i nam półmaska zjeżdża. Dzięki temu możemy na chwilę się napić czy porozmawiać z przełożonym. Półmaski można też fajnie łączyć z środkami ochrony indywidualnej pozostałymi 3M, takimi jak okulary czy gogle. Te wycięcie w półmaskach jest tak dopasowane, że kupując gogle tej samej firmy, czyli 3M, będzie nam to wszystko kompatybilne. Czyli nie będzie nam odstawać, gogle będą pasować do półmaski, fajnie będzie się komponować i sprawiać jako całość, zapewniać ochronę. Czyli wszystko jest doskonale przemyślane. Tak, dokładnie. A kolejnym krokiem będzie jeszcze większa ochrona, czyli maska pełna. Tak, maska pełna jest stosowana wszędzie tam, gdzie na tyle duże są przekroczenia, że my musimy stosować ochronę całej twarzy. Jeżeli mamy bardzo duże zapylenia,
stosujemy maskę pełną. Tutaj zwłaszcza też nie tylko zapylenia, wszędzie tam, gdzie mamy styczność z groźnymi chemikaliami, jest często wybierana maska pełna. Maska pełna nam nie tylko zapewnia ochronę dróg oddechowych, ale chroni całą twarz, czyli równocześnie wzrok. Maska ma tak samo ten sam zawór wydechowy kierowany w dół, czyli cool flow, i oprócz tego złącze magnetowe, czyli takie samo jak w pozostałych półmaskach. Co ciekawego, jeżeli kiedyś zdecydujemy się, na przykład na początku stosowaliśmy półmaski, zdecydujemy się po jakimś czasie stosować maski pełne, te same filtry pasują, bo to jest to samo złącze, więc nie wyrzucamy jakichś tam zapasów filtrów, tylko dalej je możemy stosować w przypadku tego złącza z tą maską pełną. Maska pełna oczywiście nam zapewnia większą ochronę, szczelność, dopasowuje się do całej twarzy. Na pewno jest bardziej komfortowa niż połączenie gogli z półmaską. Do maski często są stosowane foliki ochronne, zrywki, które nam wydłużają jej żywotność. Ona ma klej po bokach, przyklejamy. Jeżeli to nam się zabrudzi, zarysuje, ta folika zniszczy, odklejamy ją, przyklejamy nową, a wizjer dalej pozostaje nam czysty i nieporysowany. Znaczy foliki kojarzą mi się z żużlowcami, którzy podczas wyścigów zdzierają. Tak, dokładnie. Jest to bardzo podobne zastosowanie. A powiedz mi, bo maski występują w różnych rozmiarach. W jaki sposób je najlepiej dobrać, aby ona rzeczywiście była szczelna? Maski są w 3 rozmiarach, rozmiar S, M i L. Dodatkowo każdy z nich ma inny odcień. To będzie jasny, szary, ciemnoszary, to będzie tak z daleka już widać, jaki kto ma mniej więcej rozmiar założony. Na początek takim pierwszym przyjmuje się kryterium jest to, że rozmiar S jest najczęściej stosowany przez kobiety. To jest najmniejsza po Dokładnie. prostu. Rozmiar M jest taki rozmiar uniwersalny. Powiedzmy 70% przypadków rozmiar M będzie pasować dla większości osób. Rozmiar L będzie dla dorosłych mężczyzn głównie. 1,90 m na przykład, 120 kg. Wtedy zdecydowanie skłaniamy się ku rozmiarowi L. Natomiast sam rozmiar to jest taki pierwszy wybór, natomiast później jeszcze musimy oczywiście sprawdzić, czy nam półmaska w danym rozmiarze dobrze dolega do twarzy, czy nie powstają czasami nieszczelności. Czyli mówisz o dobrym doleganiu, czyli tak jak ja z zarostem, to tak chyba średnio, żebym skorzystał z takiej Zdecydowanie tak. W przypadku zarostu na pewno nieszczelności będą, bo robiliśmy badania i przepływ pyłu pod brodą jest bardzo duży wbrew pozorom, więc tutaj należy albo zgolić brodę, albo zmienić stanowisko. To załóżmy, że zgoliłem brodę. Proszę pokaż, w jaki sposób dobrze taką maskę dopasować i sprawdzić, że jest rzeczywiście szczelna. Dopasowanie rozmiaru półmaski do twarzy pokażę Państwu na podstawie modelu 6500QL. Na początek zakładamy na głowie i zaciskamy taśmy i z tyłu również zakładamy za szyję i zaciskamy taśmy. Ciągniemy, mówiąc wprost, i jeżeli półmaska mamy wrażenie, że nam dobrze leży, sprawdzamy jej szczelność. Jak sprawdzić jej szczelność? Przede wszystkim zawory wdechowe zatykamy, czyli tam, gdzie są pochłaniacze. Jeżeli mamy zatkane zawory wdechowe i możemy zaciągnąć powietrze, to znaczy, że powietrze gdzieś, półmaska nam niedobrze leży, powietrze zaciągamy gdzieś bokami półmaski, czyli spróbujemy jeszcze raz poprawić taśmy na głowie. Jeżeli po regulacji, po zaciśnięciu dalej możemy zaciągnąć powietrze, mimo że są zatkane zawory wdechowe, należy spróbować dopasować inny rozmiar półmaski. Drugim sposobem jest zatkanie zaworu wydechowego i spróbujemy lekko wypchnąć powietrze, wydychamy i jeżeli powietrze nam ucieka z bokami gdzieś półmaski, to znaczy, że również maska jest źle dopasowana i należy spróbować w pierwszej kolejności taśmami wyregulować, dopasować. Jeżeli pomimo to nadal powietrze przy tym teście nam ucieka bokami, należy spróbować z innym rozmiarem półmaski. Część twarzowa, masek czy półmasek, to jest jeden z elementów, który potrzebujemy do skutecznej ochrony naszych dróg oddechowych. Natomiast drugim elementem są filtry przeciwpyłowe oraz pochłaniacze gazowe. Opowiedzmy może troszkę więcej o nich. Maski i półmaski są dostarczane do klientów zawsze bez filtrów i pochłaniaczy. Je należy dobrać pod kątem zagrożenia, przed którym się chcemy chronić.
Na początek pokażę Ci filtry przeciwpyłowe. Dosyć mają taki charakterystyczny wygląd, okrągłe są. One są produkowane w dwóch klasach ochrony, w klasie P2 i P3, w zależności od stężenia pyłu na stanowisku pracy. Dodatkowo kolejną odmianą jest filtr P2 i P3 z wkładem węgla aktywnego. Bardzo często stosowany przez spawaczy. Generalnie filtruje nam szkodliwe opary o bardzo niskim stężeniu do 1 NDS. Wybierany przez spawaczy dlatego, że się mieści pod przyłbicami spawalniczymi, nie? Bo jest płaski, jak ktoś ma przyłbicę spawalniczą, to fajnie to się komponuje. No i przy okazji dymy spawalnicze i pyły zatrzymuje. No i widać po kolorze, że rzeczywiście to jest akurat ten typ z węglem aktywnym. Nie można pomylić tego, bo z daleka już widać jaki filtr. A powiedz mi, bo jeszcze widzę tutaj masz taki typ, nie wiem, zamknięty w jakimś pudełeczku ochronnym. To jest filtr przeciwpyłowy w klasie P3, w takiej samej klasie ochrony jak ten, okrągły, natomiast on jest w zupełnie inny sposób zbudowany. Jego konstrukcja sprawia, że są bardzo niskie opory przy zaciąganiu powietrza, czyli przy oddychaniu pracownik mniej się męczy, pracując przez cały dzień w takim filtrze. Bardzo popularny produkt, a równie wydajny jak ten, pomimo że wydaje się mały i niewielki. Dobrze, czyli filtry jakby zatrzymują nam cząstki stałe, natomiast jeżeli mielibyśmy omówić sobie pochłaniacze, które te gazy pochłaniają, działają zupełnie inaczej. Tak, pochłaniacze pochłaniają nam substancje szkodliwe, czyli opary z powietrza, przede wszystkim gazy, tak? Jeżeli chcemy się chronić przed szkodliwymi chemikaliami, oparami, to stosujemy pochłaniacze, one nam zatrzymują to i do użytkownika trafia czyściutkie powietrze. W pochłaniaczy mamy całą gamę, pokażemy kilka pochłaniaczy, na przykład taki pochłaniacz zielony, to jest pochłaniacz tylko i wyłącznie na amoniak. Bardzo często po kolorze i zawsze po kolorze możemy rozpoznać, jaki kto ma pochłaniacz. Zielony oznacza amoniak. Kolejnym popularnym pochłaniaczem jest pochłaniacz brązowy na opary organiczne. Częstym wyborem jest wśród lakierników czy osób pracujących przy oparach np. benzyny. Zatrzymuje tego typu substancje. Inne kolory czy substancje to jest szary kolor, to są związki nieorganiczne, żółty to są kwasy. Możemy też mieć na stanowisku pracy różny miks substancji organiczne, nieorganiczne i może i kwasy. Wówczas najlepiej stosować pochłaniacze wielogazowe. Natomiast jeżeli wiemy, przed jaką substancją chcemy się chronić i jest to na przykład lakiery, tylko to nie stosujmy pochłaniaczy wielogazowych, bo nam na krócej starczą. Tylko i wyłącznie dedykowany na opary organiczne. A tutaj tak po kształcie już widzę, że masz jeszcze filtry, które pasują do pochłaniaczy, tak? W jaki sposób to działa? Jeżeli chcemy się ochronić również przed pyłem, no bo może być tak i bardzo często jest, że mamy stanowiska, gdzie są zagrożenia, są i pyłowe, i gazowe. Wówczas taki płatek przeciwpyłowy zakładamy na pochłaniaczu i pokrywką filtra przytrzymuje ta pokrywka nam filtr przeciwpyłowy na pochłaniaczu i mamy ochronę i gazową, i pyłową równocześnie. Ten płatek zbiera nam takie pierwsze zanieczyszczenia. On może być nawet dużo częściej wymieniany i najczęściej jest, a pochłaniacz dzięki temu nam na dłużej starczy. Te filterki są dostępne w 3 klasach ochrony, P1, P2, P3, w zależności od stężenia pyłu na stanowisku pracy. Najczęstszym wyborem jest 5,9,11, czyli filtr P1 w pierwszej klasie ochrony. A też tutaj widzę, że jest taki bardzo gruby już, nie wiem, pochłaniacz, filtr, to jest wszystko w jednym? Tak, to jest taki kombajn, najbardziej zaawansowany pochłaniacz w ofercie 3M. Pasuje tylko i wyłącznie do masek pełnych. Nie próbować go założyć do masek, bo nie będzie nas w pełni chronił. Może na siłę można go wcisnąć, ale nie zabezpieczy nas. On filtruje wszystkie możliwe opary, organiczne, nieorganiczne, kwasy, amoniak w drugiej pojemności w klasie ochrony. Dodatkowo ma na stałe wbudowany filtr przeciwpyłowy w klasie P3, także jeżeli mamy naprawdę ciężką chemię, to ten pochłaniacz da nam nada się radę. idealnie. Dokładnie. A powiedz mi, bo chciałem Ciebie zapytać o ważną rzecz jeszcze, na przykład dla mnie i zapewne dla wszystkich pracowników.
Skąd mam wiedzieć, że dany filtr bądź pochłaniacz już się zużył, należy go wymienić na nowy? W przypadku filtrów przeciwpyłowych wymieniamy je w momencie, jak się nam zapcha. Czyli w momencie, jak mamy trudno nam się zaciąga powietrze, trudności z oddychaniem lub nawet zaczynamy czuć pył na języku, to znaczy, że filtr wypełnił się i należy pobrać świeżutki komplecik. W przypadku pochłaniaczy wymieniamy je w momencie, gdy poczujemy substancję, przed którą się chronimy. Jeżeli któregoś dnia po założeniu zaczynamy czuć tą chemię, czy te opary, przed którymi się chronimy, to znaczy, że pojemność sorpcyjna pochłaniacza się wypełniła, należy wtedy pobrać świeży komplecik. Wspominałeś też, omawiając części twarzowe, że jakby sposób mocowania tych filtrów czy pochłaniaczy jest bardzo łatwy. Mógłbyś nam zademonstrować w tym momencie? Pochłaniacze tego typu są zbudowane w ten sposób, że jedno wycięcie jest dużo mniejsze niż dwa pozostałe i tak samo na masce jedno wycięcie jest mniejsze od pozostałych. I te dwa identyczne wycięcia dopasowujemy i nakręcamy tak, żeby nam filtr przekręcił się do tyłu. Czyli sposób montowania jest tak, dosyć... dokładnie, tak zwane złącze magnetowe. Dosyć łatwy, dobrze. Ale powiedz mi, bo też celowo teraz o to zapytałem, bo mówiłeś, że opowiesz nam o nowej masce, nowym modelu i widzę tutaj po filtrach i pochłaniaczach, że tutaj mocowanie jest już zupełnie inne. Tak, o ile tu jest w miarę proste, to tu jest jeszcze prostsze. Mocujemy filtry czy pochłaniacze na tak zwany klik, a klik dlatego, że pewnie klika. Dokładnie, kliknęło nam i wtedy wówczas wiemy, że jest zamocowany filtr. To jest naprawdę głupotoodporny całkiem pochłaniacz, bo o ile tu czasami się zdarzało, że ktoś gdzieś próbował, źle nakręcił, na siłę nie był chroniony, ale udało mu się, natomiast tu już odwrotnie tego filtra nie założymy. Jak słyszymy klik, to znaczy, że nam wskoczyło, jesteśmy chronieni. Dodatkowa różnica jeszcze w tych pochłaniaczach czy filtrach jest taka, że zaciągamy powietrze z dwóch stron, czyli łatwiej nam zaciągnąć powietrze, mniej się męczymy przez cały dzień pracy. A jeżeli chodzi o konstrukcję samej maski, to ma taką fajną funkcję jak membrana głosowa. Dzięki tej membranie możemy się komunikować z kolegą, z przełożonym, bez konieczności zdejmowania pomaski. Wiadomo, jak zdejmujemy pomaskę niby na chwilę, ale w tym czasie jesteśmy narażeni na szkodliwe opary czy zapylenie. Wówczas tutaj nie mamy takiej konieczności, bo wyraźnie słyszymy kolegów czy przełożonych. Dodatkowo pojawił się fajny przycisk sprawdzania szczelności. O ile tam może sprawiać trudność sprawdzenie, czy półmaska dobrze nalega nam do twarzy, tutaj wciskamy przycisk, który nam sprawia, że zawory wdechowe są zatkane. Jeżeli możemy zaciągnąć powietrze, to znaczy, że jest nieszczelna i należy albo jeszcze spróbować dopasować, zaciągnąć taśmy lub jeżeli to nie pomoże, tak samo jak w tamtym wypadku zmienić rozmiar maski. No, trzeba przyznać, że oprócz tych nowych rozwiązań technologicznych w tej półmasce, to jej design jest całkiem ciekawy i wręcz futurystyczny trochę, także na pewno sam chętnie bym taką maskę się zaopatrzył. Tak, bardzo proszę, spróbuj, przetestuj. Bardzo fajny model opatentowany przez 3M. Myślę, że wkrótce zdobędzie rynek, bo małymi kroczkami już coraz większe rzesze chętnych na ten rodzaj zdobywa dzięki swoim atutom. Dobrze, omówiliśmy sobie chyba wszystkie tutaj aspekty tej naszej ochrony wielorazowej. Bardzo Ci dziękuję za ten temat, dosyć obficie opowiedziany. Oczywiście nie będziemy tego stosowali w przypadku koronawirusa i codziennej ochrony naszych dróg oddechowych, ale w miejscu pracy jak najbardziej świetne rozwiązania. Dokładnie tak. W razie pytań zachęcamy do kontaktów. Spróbujemy dobrać czy pomóc w doborze filtra, czy nawet maski, czy rozmiaru maski. Dzięki, Tomek. Dzięki. Na miasto zapewne w tym nie wyjdę, ale dla pracowników produkcyjnych wydaje się być to świetnym rozwiązaniem. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, polubcie nas na Facebooku, a jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Akademii Horusa. Cześć!